No i kolejne zderzenie z twardą fasadą demokracji w Unii Europejskiej. Mówiłem już o tym, że głosowania tutaj odbywają się pośpiesznie, że wyniki są przypadkowe, że oceniane są na oko przewodniczącego, jedynie słuszne oko, że generalnie przebieg tych głosowań świadczy o tym, że mniej ważne są ich wyniki, a bardziej istotne, żeby nazgłaszać tych poprawek dla statystyk, a co się z nimi później stanie, to już mało kogo interesuje. W gruncie rzeczy często słusznie, bo większość z tych poprawek rzeczywiście nic nie jest warta, no ale niestety razem z tymi nic nie wartymi głosowane są te istotne. Naprawdę stąd widać w miarę dobrze, jak kształtują się większości. Proszę mi uwierzyć. 130 za, przeciw, kto się wstrzymał, odrzucona. 131 za, przeciw, kto się wstrzymał, przyjęta. Okay. You want to check 100? Chcą Państwo sprawdzić 131? Sprawdzamy. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Odrzucona, tak? No dobrze. Więc kiedy ktoś próbuje to nazbyt gorliwie sprawdzać, to reszta posłów szybko się niecierpliwi. No bo posłowie niekoniecznie na przykład głosują. Niekoniecznie podnoszą ręce. Delegują takiego jednego z przodu, który tam macha rękami i w pierwotnym zamyśle ma pokazywać tym z tyłu obowiązującą na dzisiaj choreografię. No ale w praktyce to najczęściej reszta drużyny nie nadąża za liderem i lider głosuje sam. Wobec czego w niektórych głosowaniach bierze udział dosłownie kilka osób na sali. A kworum? No, nie ma kworum. Taka to właśnie nasza eurodemokracja. I w kilku takich przypadkach postanowiłem zgłosić wniosek o sprawdzenie głosowania. 36 za, przeciw, kto się wstrzymał, odrzucona. Sprawdzamy 36, otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Przyjęta. 38 za, przeciw, kto się wstrzymał, odrzucona. Sprawdzimy 38, otwieram głosowanie. Close. Zamykam głosowanie. Przyjęta. 41 za, przeciw, kto się wstrzymał, przyjęta. Czy sprawdzamy 41? Ok, sprawdzamy. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Odrzucona. I beg your pardon? But you can see if the leaders of the groups indicate. Jeżeli przewodniczący grup wskazują na głosowanie, Zniecierpliwiony przewodniczący pan McAllister pozwolił sobie na szczerość i powiedział, że jemu to nie potrzeba takiego liczenia głosów, tylko wystarczy, że spojrzy sobie na tych liderów grup i on wie, jaki wynik będzie. No tylko, że pan McAllister zapomina o jednej podstawowej sprawie. Głos posła jest niezbywalny i wolny. Poseł nie może przekazać swojego głosu klubowi ani liderowi. Poseł może głosować inaczej, niż zażąda od niego klub, czy frakcja, czy lider. Nie można przechodzić nad tym do porządku dziennego, a tu właśnie tak się robi. Wiemy, jaka była afera u nas, kiedy Kornel Morawiecki poprosił koleżankę o zagłosowanie w jego imieniu, a to za jego zgodą było. To ona zagłosowała tak, jak on rzeczywiście chciał. No tutaj niekoniecznie, nie wiadomo. Być może posłowie chcieliby głosować inaczej. A z góry przyjmuje się, że będą głosowali tak jak reszta grupy, a oni biernie jak tresowane małpy się temu poddają, podnoszą, na ile im tam starcza sił i refleksu, a później godzą się z losem, że ktoś głosuje w ich imieniu i nie protestują. Bearing in mind we're in the middle of the World Cup, should we not call for a check? Czy zaczynasz do Mistrzostwa Świata, to może nie sprawdzajmy tych wyników, tylko zadzwońmy do naszego sędziego wideo, który obejrzy powtórkę. Mr. Fleckenstein? pan Fleckenstein. Panie przewodniczący, kolega ma dzisiaj chyba jakieś problemy. Może moglibyśmy zaoferować mu miejsce w pierwszym rzędzie, żeby lepiej widział salę. No i oni nawet nie czują się zakłopotani tym, co robią. To śmichy, chichy, ich to bawi,
a śmieszkują sobie, że tam mam przyjść bliżej, ale po co mam przyjść bliżej, żeby z bliska oglądać, jak pan nie głosuje, czy może, nie wiem, są jakieś skomplikowane zjawiska optyczne tam na sali i z jednej strony widać coś innego niż z drugiej. Niestety te kamery z sali nie obejmują, te relacje, przynajmniej tak jak są skręcane, nie obejmują widoku, który umożliwiłby śledzenie tych głosowań. Następnym razem może sam postaram się coś nagrać na żywo, bo tutaj niestety tego po prostu nie widać. 247. Kto jest za? Przeciw? Kto się wstrzymuje? Odrzucona. 248 za. Sprawdzić? Usually Mr. Schaffhauser's amendments don't find a majority, but Zwykle poprawki pana Schaffhausera nie mają większości, ale sprawdzimy. Otwieram głosowanie 247. Zamykam głosowanie. Dobrze, że sprawdziliśmy. No i to jest właśnie ta ich bezczelna arogancja. To jest właśnie ich poszanowanie dla demokracji. To są tylko poprawki posła Schaffhausera. No wiadomo, że one nie przychodzą. No to wyobraźmy sobie, że marszałek Kuchciński mówi, że to są poprawki tylko jakiegoś trolla z Platformy. To wiadomo, że one nie przychodzą. To nawet nie będziemy tego głosować. No to nie wiem, w najwyższych partiach niebios słyszano by lament na temat stanu naszej demokracji, gdyby coś takiego się u nas wydarzyło. To nas też wybrał suweren, grzmiałaby posłanka Nowoczesnej, a tutaj co, no posła Schaffhausera też wybrał suweren. Jego poprawki powinny być głosowane z taką samą starannością jak poprawki każdego innego posła. No a tutaj wiadomo, są równiejsi w tym parlamencie. A przypomnę jeszcze taką sytuację. Czy ktoś chce zabrać głos? Protestować przeciwko temu, co tutaj się dzieje. Kultura głosowania w tym parlamencie to jest poniżej jakiegoś zebrania plemiennego. Tu się nie liczy głosów. Pani nawet nie podnosi oczu z nad kartki w wielu przypadkach. Po co ja tutaj głosuję? Po co ja tutaj przychodzę? To jest brak szacunku dla głosu pojedynczego posła. Lecimy w tempie, które uniemożliwia czasem nawet sprawdzenie na kartce tych głosów. Co to jest w ogóle? To jest jakaś parodia demokracji. Wy cały świat pouczacie w kolejnych rezolucjach o tym, jak powinna wyglądać demokracja, a robicie tutaj cyrk po prostu. Za co wam ludzie płacą? Połowa ludzi nie podnosi tutaj rąk. Co to jest? To nie jest tempo normalnego głosowania. Głosujmy pomału. Kilka sekund na zastanowienie się, na przeczytanie tego, nad czym głosujemy, rozejrzenie się po sali, czy ten przebieg głosowania jest prawidłowy, albo liczmy głosy za każdym razem. To jest parodia. Ja odmawiam udziału w czymś takim. Okay, thank you very much, colleague. You know that we have compromises, everything. Dziękuję bardzo. Wie pan, że mamy kompromisy. Wszystko już się odbyło na posiedzeniach sprawozdawców cieni. Mamy listy do głosowania. Wszystko odbyło, to po co my tu głosujemy? To jest demokracja, to każdy głos się liczy. I'm proceeding. No to głosujmy elektronicznie za każdym razem. I'm proceeding according to. Postępuję zgodnie z procedurą. Proszę się nie martwić. Idźmy dalej. No i tutaj pani Dubrawce rozwiązał się język, szczerze nam mówi, co myśli, wyjaśnia nam, że to tylko dekoracja, co oglądamy, to tylko udajemy tu, że bawimy się w demokrację, oglądacie tylko przedstawienie, ale nawet to przedstawienie jest zrobione byle jak, bo nawet nie chce nam się tego przedstawienia zrobić dobrze, głosujemy na odwal się byle jak, także nawet ta fasada, nawet ta dekoracja to tylko taka cienka dykta z dziurami. Patrzcie, jakie to jest lekceważenie już w stadium zaawansowanym. Ona nawet nie odrywa oczu z nad kartki, kiedy mówi kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, przyjęte. Ona nie patrzy na posłów, jak głosują. Posłowie to wiedzą, że ona nie patrzy i nie głosują. Wobec czego to głosowanie odbyło się tylko na papierze. Także pamiętajcie o tym, jak będziecie po raz kolejny słyszeć homilie na temat demokracji wygłaszane przez ten parlament.